Oj, 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 ale fale. Załoga. Zadowolona. Gotowa. I płyniemy teraz na Ke, na wyspę Kea, na południe. Tylko nie rozumiem, dlaczego mówi się jesteś na fali, kiedy jest dobrze. Bo mnie na fali jest raczej niedobrze. Więc wypłynęliśmy z Chalkidy, przepłynęliśmy pod tym dużym mostem. Już nie było tak emocjonujące za pierwszym drugim. Ale krajobrazy są te same. No tutaj obok jest jakaś cementownia. Tam jakaś fabryka. No ale poza tym bardzo ładny. Płyniemy dalej. To co, wybieramy fort na dzisiaj. No, Wielkiego nie mamy takich portów, w których już byliśmy. Portów tutaj to dwa, można powiedzieć. Więc jeden blisko, drugi daleko. Ponieważ musimy oddać w czwartek, dzień jutrze. W tej porze, więc mamy do wyboru, albo dzisiaj więcej, a jutro mniej, albo odwrotnie. Z taką mamy decyzję podjęcia. No. A wybór między portami to jest taki, czy ten, gdzie jest więcej kominów fabrycznych, czy ten, w którym jest mniej fabrycznych? O, Tak mniej więcej to tak mniej wygląda. więcej, tak. Przybliżenie. To się okaże. Teraz spytamy załogi. Co myślisz? Płyniemy wzdłuż wybrzeża Ewi i mamy poczucie, że tu jest jakby zwyczajniej. Nowocześnie, może trochę przemysłowo. No, tak, że poszukiwacz przygody może być zawiedziony. Mijamy nowe miasta, nawet takie, które powstały w zeszłym wieku. Oczywiście wiele tu się działo w starożytności. Na Ewi były wspaniałe miasta, świątynie Apollina, które niestety są już tylko na papierze. Zabrakło nam czasu i możliwości, żeby zobaczyć klasztory, wodospady, ale prawdą jest, że każde miejsce na świecie, każde ma swoją duszę, coś ciekawego, coś szczególnego. Trzeba się tylko na to otworzyć. A dziś mam nadzieję, że zobaczymy Smoczy Dom. To kolejna niezwykła atrakcja na Ewi, tylko jak większość oddalona od brzegu. Wyjaśnijmy od razu. Nie zobaczyliśmy smoczych domów. To konstrukcje powstałe przed naszą erą z wielkich bloków skalnych, bez użycia zaprawy, więc oczywiste, że musiały być dziełem smoków. My tymczasem płyniemy. Tak właśnie płyniemy. Rozwiało się nam, wieje silny wiatr, a my jak zwykle mamy wiatr dziób. Płynęliśmy na północny zachód, mieliśmy wiatr dziób. Płyniemy na południowy wschód, mamy wiatr dziób. Jak to się dzieje? Ja wiem. Załoga. Zadowolona. Gotowa. Załoga zadowolona. Oj, 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 ale fale. Ale wszystko zastałowane, okienka pozamykane. Jest fajnie. Jak teraz założymy żagle, to będzie jeszcze fajniej.
Druga połowa października. Koniec sezonu. Firmy czarterowe zamykają podwoje. Na morzu rzadko widujemy innych żeglarzy. Pimpinella, samotny biały żagiel. Kotwica trzymać? Nie trzyma. No właśnie. Chodziliśmy 3 razy. Okej. Chcieliśmy longside'em stawać, ale są miejsc, więc wybraliśmy taką główkę tego piersu. Więc stanęliśmy rufą do kei. Rufa do kei i rzuciliśmy kotwicę, nie? No i co? A wiatr? W ogóle wiatr to był największy problem przy podsumowaniu. Najgorsze to porywy tego wiatru, że po prostu nie ma wiatru i nagle srop, po prostu takie 40 węzłów chyba i całą łódkę kręci, więc no więc wiesz, rzuciłaś kotwicę, prawda? I ja płynąłem do tyłu, no i Tomek 2 razy tak nieszczęśliwie się stało, że nie dorzucił. Musieliśmy powtórzyć manewr, potem znowu powtórzyć manewr, no i za 3 razem się udało, no ale nadal nie jesteśmy pewni tego, bo no chyba ta kotwica to trzyma. Patrzymy i decydujemy coś, nie? Bo na to, że się skończą te szkwały, czy te wiatry spadowe, to trudno na to liczyć, co? W zasadzie. Moi drodzy, słuchajcie, zrobimy jeszcze cumy, takie długie cumy na brzeg. Stąd ze środka i z drugiej strony, z prawej i lewej burty. Emocje związane z cumowaniem kazały mi poczuć się lepiej, więc jest lepiej, ale dziś nami targało. No nie jest zwyczajnie na środku morza. Kiedy rzeczy w szafkach szęszczą i dzwonią, kiedy poznajesz nową postać prawa względności. Bo jakby stoisz pionowo, a jednak pod kątem. No i kiedy wiatr świszczy jak w horrorze, wtedy możesz nabrać wątpliwości, czy jacht to aby dobry środek transportu. No ale jesteś już, stoisz. Szklanki się nie potłukły, morze nie wbiły się w ściany naprzeciwko, a ty wciąż jesteś cały. No, chyba że lżejsza zawartość żołądka, to wtedy prawie cały. Co najważniejsze, jesteś w nowym miejscu. Więc tak, jacht to dobry środek transportu. Tylko nie rozumiem, dlaczego mówi się jesteś na fali, kiedy jest dobrze. Bo mnie na fali jest raczej niedobrze. Mówi się, że Grecy to filozofowie. Rzeczywiście, wielogodzinne siedzenie w kafenionie nad szklaneczką uzo albo filiżanką kawy może sprzyjać filozofowaniu. Sokrates czy Arystoteles doszli do swoich myśli raczej nie w kafenionie, ale jakie czasy, takie filozofowanie. Właściciel tej łódki, tej, musiał spędzić wiele dni w kafenionie nad szklaneczką uzo, patrząc w dal na spienione fale, bo nazwał swoją łódkę Iparcho,
czyli istnieją. Już chwilę później życie nam dowodzi, że kafenion rzeczywiście sprzyja filozofowaniu. Więc siedzimy sobie tu przy kawie i taka refleksja mnie naszła, że tydzień temu tu byliśmy i powiedzieliśmy, że no pewnie to już nigdy nie będziemy, czy raczej może nawet na pewno nigdy nie będziemy w przyszłości. Proszę bardzo. Siedzimy w kafejce. A ja znów zachwycam się porankiem. Razem ze stadem tutejszych łabędzi, z ptakami śpiewającymi w koronach drzew. Głośne są wróbelki? Nie wiem. Z kotkami bawiącymi się na pirsie i państwem wędkarzami, którzy już się zbierają, więc nie wiem, czy to jeszcze poranek. I znowu w drogę. Japoński poeta Bashio powiedział, że każdy dzień jest podróżą, a podróż sama w sobie jest domem. Nam się rozwiało, wypłynęliśmy z portu i płyniemy teraz na Ke, na wyspę Kea, na południe. Wiatr mamy północny i to bardzo silny, z dużymi falami, no ale mamy go z rufy, więc płyniemy, no oczywiście nie płyniemy Fordewindem, bo wtedy fale nas, bo troszkę myszkujemy i żagiel nam się z jednej strony na drugiej przekłada. Więc oczywiście płyniemy waksztagiem, powiedzmy mamy taki kąt 20 stopni do wiatru i jest sam raz. No a niestety nie wiemy jaka jest dokładnie siła wiatru, no bo nie mamy działającego miernika. Ale myślę, że jest 25, 6, 7 może, tak na oko, no bo tworzy się piana. Tworzą się pręgi takie na wodzie, więc całkiem. No. Płyniemy też na Genui i to jeszcze do tego zrefowanej. Przy tej zrefowanej Genui mamy, no ile? 6,5 węzła, 7. Jest sam raz. Mieliśmy pełną Genuę, no ale zaczęło nas w ogóle przyginać do wody, 8,5 węzła, więc no tak troszkę za szybko. I powinniśmy być za 3 godziny błyskawicznie na Kei. A jednak nie zawsze wiatr w dziób, czyli powiedzmy sobie szczerze, w oczy. Czasami wiatr wieje w plecy. To był dobry dzień. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.